Herbatka z teminowego kubka. Nie ma nic lepszego oprócz temina. Cześć wszystkim. Witam na najnowszym filmiku. Dzisiaj jestem w bardzo teminowym nastroju. Najpierw słuchałam sobie streamów z koncertu. Temin szalał dzisiaj niesamowicie. Fukuoka. Ludzie w Fukuoce są naprawdę szczęśliwi, że mogli go dzisiaj oglądać. Po drugie, dzisiaj była premiera tego kubka i muszę Wam powiedzieć, że pije się z niego świetnie. Bardzo dobrze się go trzyma, no i ma przepiękny kolor, no i jest teminowy. Dobra, po trzecie stwierdziłam, że posłucham sobie razem z Wami najnowszego japońskiego mini-albumu Temina, czyli Famous. Mam nadzieję, że nie zostanie to zablokowane na YouTubie ani nic w tym stylu. Ale te piosenki są tak fajne i takie interesujące, zupełnie troszkę inne niż do tej pory teminowe piosenki, w związku z czym no, posłuchamy razem. Zobaczymy, może macie dokładnie takie same skojarzenia jak ja, może zupełnie inne. No nic, patrzymy. Zaczynamy oczywiście od Famous, do którego teledysku zresztą już robiłam reakcję. A teraz przyszła kolejna piosenka. Ten rytm jest taki, że aż chce się ruszać i ten jego szept na początku. Już pomijając tekst. Och, ten drop jest niesamowity. I tutaj ten rytm, ale jeszcze nie tutaj. Tutaj. Taki szybki i chce się ruszać. O, jesteś ten. Ona jest prosta, ta piosenka, instrumentalnie dosyć, ale naprawdę ten rytm i ten bas powoduje, że no, chce się jej słuchać. Tutaj ten moment z tą wibracją na teledysku. Jeden rap w wykonaniu Temina, Boże. Nigdy nie przypuszczam, żeby tylko mogła powiedzieć Temin i rap. I znowu rytm. Mój prawdopodobnie ulubiony moment, jeżeli chodzi o tekst i jeżeli chodzi o teledysk. Uwielbiam to That's Right. I to uspokojenie, skrzypce. I ten jego głos taki odrobinę zautotunowany. Nie no, piękny jest ten moment. No oprócz tej jednej przerwy, ona jest niby jednostajna dosyć, jeśli chodzi o ten rytmiczny, warstwę rytmiczną. Ale jest po prostu... Jest po prostu niesamowita ta piosenka, naprawdę. To jest w ogóle piosenka nie w moim stylu. Normalnie tego typu takie właśnie skupione na rytmice bardziej niż na melodii piosenki, to nie jest moja broszka, ale no coś jest w tej piosence. No a poza tym jest melodycznie bardziej molowa niż durowa i to już wystarczyło, żeby, prawda, żebym ją po prostu pokochała. No uwielbiam tą piosenkę. Dobra, nieważne. Zaraz będzie druga piosenka, czyli Slave. Ten odgłos, taki jak ze starej płyty gramofonowej. Ach, rzeczy
błyskawicze właściwie. To jest piosenka naprawdę... No nie wiem, jakby mi przed oczami zaśpiewał tą piosenkę, to chyba bym się rozpłynęła w kałuże po prostu. Uwielbiam te chłopki z tyłu. I to jak Temin się bawi swoim głosem, właśnie śpiewa, potem szepcze. O Jezu, i ta gitarka. I fortepian, i w ogóle instrumentalnie ta piosenka jest niesamowita. O, i tutaj takie w tle gitary. Wyciszenie, pojedynczy dźwięk w tle. Uwielbiam z każdym powrotem refrenu rozwija się refren. Dochodzą adliby, dochodzi instrumentacja. I te odgłosy takie, jak spadające krople. I to jego takie... Pasuje do tej piosenki niesamowicie. I w tym refrenie po prostu jego adliby mogłabym mieć wersję tylko instrumentalną jego adliby. I powiedzmy sobie szczerze, jego wykonanie tej piosenki podczas koncertu i to, że on na przykład dzisiaj podwinął rękawki, żeby pokazać swoje ramiona. Jakby już niewystarczające było to, że tak seksownie tańczy z tymi swoimi tancerkami. Kurde. Naprawdę, Temin. Moje serce starcze już tego nie wytrzymuje powoli. Dobra. Tease. Kolejna piosenka wolna. Czy czytaliście tekst do Tease? Bo ja czytałam. Kłaczku, tak, idź. O Jezu. Ojeju, tak. Posłuchasz ze mną Temina? Nie. Dobra, lecimy z Tease. Od strony produkcji ten album jest niesamowity. Bardzo... O Jezu. Tutaj na początku zszedł w te niskie rejestry swojego głosu, co automatycznie nadaje jakby takiego dodatkowego oddechu jego głosowi i to. Ten pochód kwartowy bodajże. Ta piosenka jest tak pozytywna, znaczy pod względem tekstu jest straszna, strasznie seksowna, ale pod względem melodycznym jest taka radosna. Boże, jak on śpiewa, że chce gryźć jej skórę i w ogóle... Ten to jest Tease, naprawdę.
I znowu bridge, takie uspokojenie chwilowe. O Jezu, i tak w ogóle na tym albumie tak często przychodzi do szeptania. Naprawdę, no. Temin po prostu... Takich piosenki w jego dyskografii nie kojarzę w ogóle. Czekajcie, bo muszę zatrzymać, żeby mi tu na ekskluzyw nie wyszło. Ach, Tease to jest chyba jedna z moich ulubionych. Znaczy, w ogóle na tym albumie nie ma piosenki, której nie lubię i której słuchałabym mniej niż pozostałych, naprawdę. I Tease jest po prostu tak radosną i energetyzującą piosenką, że naprawdę mam ochotę nałożyć słuchawki, wyjść na zewnątrz i odstawić głupi taniec na chodniku i nawet bym to zrobiła i się nie wstydziła specjalnie. Tak to właśnie Temin na mnie wpływa. Dobra, teraz idziemy do ekskluzyw. Lecimy do ekskluzyw. Ten wstęp jest w ogóle jak wstęp do piosenki Key. Ten pierwszy dźwięk taki przedłużony. Do tej piosenki wyobrażam sobie teledysk taki w stylu właśnie lat 80. Jakieś takie dziwne efekty. Te kule takie, które błyszczą na dyskotece. Zwłaszcza ten refren. Szczerze mówiąc, ten refren teraz tak sobie o tym myślę. Kojarzy mi się trochę z jakąś piosenką Dżonghyuna. I to. A to jest jak z hitchhiking. No po prostu z hitchhiking. Na tym albumie on naprawdę głosem, sposobem śpiewania, tudzież szeptania, podkreśla tekst. Niesamowicie pasuje jego głos do tekstu każdej z tych piosenek. I to You Can Pass Me By jest takie lata 80., początek 90. I don't know. Słyszycie te odgłosy w tle? Takie troszkę kosmiczne. W tej piosence bardzo dużo się dzieje, ale jest bardzo dużo warstw dźwiękowych nałożonych na siebie. Ale ona to nie powoduje jakiegoś hałasu, jakiegoś zbędnego właśnie nagromadzenia dźwięków. Nie. Bo na pierwszym planie jest Temin. I to przejście. Uwielbiam to, że ten ostatni refren po tym łączniku zawsze jest tak pełny adlibów. Uwielbiam to. Dobra, no to było ekskluzyw. Kolejna z tych piosenek, przy których nie można siedzieć spokojnie i trzeba się ruszać i w ogóle. Dobra, teraz następuje lekkie uspokojenie z It's You. I mimo, że ja nie jestem balladową osobą, ani jakoś specjalnie bardzo wolne piosenki, no bardzo wolne piosenki to nie jest jakby, to nie są piosenki, które najczęściej słucham, to It's You całkowicie mną zawładnęło. Na tym albumie to jest piosenka, którą uważam za najtrudniejszą z jego piosenek, jeżeli chodzi o stronę wokalną. Temin po prostu, no, ona jest trudna do zaśpiewania. Nie wiem, ja tak patrzę troszkę z perspektywy takiej
osoby, która, no dobra, nie śpiewała nigdy solowo, ale ma za sobą karierę, powiedzmy, że śpiewania w chórze, normalnym chórze, z orkiestrą i tak dalej. I ta piosenka naprawdę pod względem melodycznym nie jest łatwa do zaśpiewania, a on jeszcze tyle wsadza emocji w swój głos, że zdobył mnie całkowicie tą piosenką. Dobra. Gdybym umiała pstrykać palcami, to właśnie bym to robiła. I znowu niskie rejestry. Tutaj się dopiero dzieje też w tej wersji instrumentalnej. Lubię ten chórek, to jest jakiś dziewczęcy głos, z tego co kojarzę. I tutaj ta modulacja. I ta gitarka tam w tle. Ona jest nie tylko melodycznie trudna ta piosenka, ale ma bardzo takie nietypowe pochody harmoniczne. Chciałam je zjeść. Oj, to. Tutaj te harmonie. O Jezu, one są niesamowite. Tutaj ta modulacja była niesamowita. Muszę posłuchać tego jeszcze raz głośno na słuchawkach. Tutaj jest takie uspokojenie instrumentalne. O Jezu, i te harmonie, które on tworzy po prostu śpiewając tą melodię, Better with you or with you. I co ciekawe, tutaj w tej piosence nie ma takiego typowego łącznika. To jest cały czas jakby podobne motywy, coraz bardziej rozwijane. Idę. No to słyszycie to? Niesamowita jest ta piosenka. Wiecie co? Ta piosenka... Kłaczek! Sorki, musiałam iść zrzucić kłaka z blatu. Ta piosenka, ja jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo Temin jako wokalista dorósł. To jest najlepsza, ta piosenka jest najlepszym dowodem na to, że po prostu jego ciężka praca zaowocowała tym, że naprawdę świetnie śpiewa teraz. I to, że ze swoim głosem, no bo to w tej piosence przede wszystkim jest głos. Wszystkie harmonie są tworzone praktycznie przez jego głos. No po prostu jest niesamowita ta piosenka, no. Jest tak niesamowita. Ja myślę, że ona nie będzie ulubioną piosenką wielu ludzi, bo ona jest taka nietypowa. Ona jakby swoją konstrukcją niezupełnie śledzi to, co na przykład wszystkie poprzednie piosenki miały, czyli powiedzmy tam zwrotka, refren, jakiś tam łącznik i znowu refren. Tutaj tego nie ma. Ona jest po prostu jakby się cały czas rozwija z tej pierwszej zwrotki i refrenu i cały czas są dodawane nowe elementy i nie ma tego łącznika takiego wyraźnego i no jest trudna pod względem struktury, pod względem melodii, ale harmonia
harmonicznie zabija, melodycznie zabija. Temin głosowo po prostu robi tutaj niesamowite rzeczy i jeśli miałabym wybrać swoją ulubioną piosenkę z tego albumu, to o dziwo będzie to właśnie It's You. O dziwo, bo normalnie raczej myślę, że byłaby to piosenka w stylu Tease na przykład. Bardziej żywiołowa, bardziej taka energiczna. Ale nie, It's You. Dobra. No i ostatnia piosenka, bo niestety już ostatnia, czyli Colors. Sorki za zmianę perspektywy, być może, i za inną porę dnia, ale mój komputer zdecydował się umrzeć i musiałam go zresetować. Potem mój aparat zdecydował, że fokusowanie to nie jest to, co on chce robić i musiałam wszystko nagrać jeszcze raz. W związku z czym przechodzimy do Colors. A teraz jeszcze ktoś wierci za ścianą. No takie życie. Colors. Idę w czarno-białym śnie. Szukam kolorów. I znalazłem Ciebie. Ja odbijający się w Twoich oczach. Jakiego jestem koloru? Tekst tej piosenki jest tak cudowny. Szary świat zostaje pomalowany Twoimi kolorami. Temin naprawdę śpiewa tą piosenkę dla nas. To jest o nas. O nim i o nas. Tak ja to odczytuję. Powinnam się skupić na muzyce, na przykład na tych adlibach w tle. Ale ten tekst jest tak... Ta piosenka w ogóle Colors to jest taki troszkę Mars tego albumu. Tam było o wzięciu nas na randkę na Mars. A tutaj jest o malowaniu na niebie tęczy naszymi kolorami. I uspokojenie. To Aryjo. O, tutaj jest. Pomalujmy niebo na kolory tęczy, na kolory, które od Ciebie otrzymałem. Ta piosenka jest tak pozytywna i tak słodka. Tutaj też jest taki bardzo szybki rytm. Troszkę kojarzący się z Famous też. Nie ma chyba osoby, która słucha tej piosenki i się nie uśmiecha. Naprawdę, to jest taki marscian. Uwielbiam tę piosenkę, bardzo się cieszę, że właśnie ją wybrał, żeby zaśpiewać na koncercie razem ze Slay. Dwie tak zupełnie różne piosenki, które pokazują jak zupełnie różne utwory znajdują się na tej płycie. To jest niesamowite, jak zróżnicowana jest ta płyta. A mimo wszystko ze sobą się wiąże. Albo tekstem, A Slave na przykład z Tease, albo właśnie takie właśnie rytmicznie, jakoś tak Famous i Colors taką fajną klamrą spinają wszystkie te piosenki. Dobra, rozgadałam się. Film będzie straszliwie długi, więc gratuluję, jeśli do tego momentu żeście dotarli. Dla mnie ten album na pewno będzie jednym z ulubionych albumów Temina ever. Może nie tak bardzo jak Move,
Przede wszystkim dlatego, że tam jest Stoneheart i Rice, które to piosenki ubóstwiam. Chociaż kto wie, być może Famous też się tak wysoko znajdzie za niedługo. To będzie ostatni filmik w najbliższym czasie, ponieważ jutro wskakuję w samolot, lecę do Japonii, idę na koncert Temina, wracam za 3 dni, czy tam 4 dni z powrotem, mam 1 dzień przerwy i potem znowu lecę do Japonii z pracy, bo umrę. Dobra, ale najważniejszy jest ten koncert Temina. Może zrobię znowu jakąś relację z tego koncertu, a może nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się do następnego razu i słuchajcie Famous, bo Temin na to zasługuje i ten album na to zasługuje. Dobra, trzymajcie się, pa!